Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i dzisiaj w filmie wszystko dla jesieniar, także zapraszam serdecznie. Mam pół makijażu zmytego, bo Puma właśnie mnie tak wylizał, że mam ubytki, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Zapraszam! Jak na jesieniarę przystało, mam wrażenie, że w tym roku jesień jest cały rok. Mam herbatę. Wrzesień to jest taki miesiąc, kiedy jest miesiącem przejściowym bardzo często. Czyli trochę lata, trochę jesieni, a że tego lata było więcej jesieni niż lata, no to ja to nagrywam wcześniej, więc nie mam zielonego pojęcia, jaki wypadnie wrzesień. Ale mogę Wam powiedzieć, że tęskno mi na pewno do zapachów jesiennych. I dzisiaj powiem Wam o zapachach, których nie mogę się doczekać, żeby o tej porze roku poużywać. No bo jednak te temperatury były dosyć wysokie. Nawet te temperatury 20 stopni, jak na lato, nie są wysokie. No ale jest stosunkowo ciepło, w związku z tym niektóre zapachy nie grają tak, jakbyśmy chcieli, żeby grały. A na pewno mimo wszystko 20 stopni nie do końca chcemy, żeby coś nas otulało. A ja mam ochotę na takie pyszne otulenie. Są zapachy zdecydowanie, za którymi tęsknię, no bo też nie miałam jakich szczególnie poużywać. Po prostu to nie było to. To nie były te wonie, nie na ten czas, nie na ten moment. Ale myślę, że jesień będzie dla nich łaskawa i będzie właśnie tym, co sprawi, że poczuję się wyjątkowo w te jakże często niekomfortowe dni. Chociaż wiecie co? Ostatnio słuchałam wywiadu z babeczką, która powiedziała, że wszystko zależy od nas. Jak pada za oknem deszcz, to nie trzeba mówić, że jest okropna pogoda deszczowa. Psa by się nie wygoniło, jak to się kiedyś mówiło. A ja swojego wyganiam. Natomiast powiedziała, że można do tego podejść. Ubiorę się po prostu inaczej, odpowiednio do tej pogody, ale dzień będzie piękny. Mimo że pada, mimo że jest wilgotno, dzień będzie piękny. A jak założycie te zapachy, to moim zdaniem macie gwarancję zajebistego dnia. Otóż Mystery Tobacco od Caroliny Herrera. No czy ktoś myślał, że się ten zapach tu nie pojawi? Nie mogło być inaczej. To jest zapach drzewny, tytoniowy, waniliowy, słodkawy, ale też gdzieś delikatnie paczulowy. To wszystko jest takie owiane tajemnicą. Bardzo dobrze ten zapach się nazywa Mystery, bo on jest owiany tajemnicą. Jest tu tyle sprzecznych sytuacji w tym zapachu. To jest taki bardzo energetyzujący. O, to jest idealne słowo zapach. Moim zdaniem dla mnie będzie to idealny po prostu mood jesieniary. To będzie coś, co będzie mnie pchało do przodu. Także ja naprawdę nie mogę się doczekać, żeby tego poużywać. Zapach, o którym Wam teraz powiem, to jest stosunkowa nowość w mojej kolekcji i tak naprawdę jeszcze nie miałam jak go używać. I tak czekam właśnie na te 10, maksymalnie 12 stopni, kiedy będę mogła ubrać na siebie dosłownie tę słodycz, tę ambrowość, bo jest tu jakaś taka, wiecie, forma ambrowości, a mam na myśli Brekord Fara. Mówiłam Wam o tym zapachu zdecydowanie przy filmie, przy serialu w garniturach. To jest zapach, w którym śliwki nie ma, ale śliwkę czuć. Dosłownie śliwkę w czekoladzie, mimo że tak naprawdę to, co znajdujemy w tym zapachu, to jest cynamon, daktyle, miód, fasolkę tonkę, benzoes, także generalnie to wszystko, te wszystkie nuty układają się jak ta śliwka w czekoladzie. To jest tak przewesoły, słuchajcie, zapach. On jest turbo
eleganckie z jednej strony. Z drugiej strony ma taką formułę ambrową, czyli taką ciężkość zapachu. Ambra właśnie potrafi tak dociążać zapachy i on jest taki dociążony. Z drugiej strony, z trzeciej strony jest ta słodycz, no dla mnie to jest śliwka w czekoladzie, coś po prostu do zakochania. Mówię Wam, ten zapach myślę, że będzie brzmiał w takim chłodzie jak taki idealny otulacz, bo tak, wydaje mi się, że to będzie właśnie taki idealny otulacz. No czekam, kiedy go poużywam i po prostu nie mogę się doczekać. Brecord Fara. Następny zapach, za którym się stęskniłam, a który jest już trochę w mojej kolekcji, był używany, nadużywany, jak widać, zimą i jesienią. No uwielbiam go, to jest taki ciepłokorzenny. Ja może nie do końca tu wyczuwam jakąś waniliowość. Niektórzy mówią, że jest to jakaś waniliowość, pudrowość. Dla mnie nie do końca, dla mnie jest to taki ostry, dosyć ciepłokorzenny zapach. Ja tu czuję wręcz nawet takie nuty leśne, bym powiedziała. Oczywiście przyprawowy nieziemsko, ale bardziej w tą taką naturę idące, a nie do końca w jakąś taką część spożywczą, według mnie, dla mnie. Chociaż on się układa niesamowicie i bardzo rozgrzewa, wręcz fizycznie. Czasami mam wrażenie, że jak go noszę, to rozgrzewa mnie. Uwielbiam ten zapach, nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że w tym roku już go zużyję, ale naprawdę jest to zapach, za którym tęsknię. Jest on wyjątkowy, ta kompozycja jest, mam wrażenie, że jedyna jednak w swoim rodzaju. Nic mi tego zapachu nie przypomina, a on jest po prostu cudowny na jesień bądź zimę, ale wiem, że już jesienią, jak będzie chłodniejsza, będę mogła po niego sięgnąć. Następny zapach to jest BDK Gris Charnel. Ten zapach jest od tak naprawdę Wigilii ze mną, ale ja go otwierałam trochę bo chciałam Wam właśnie nagrać haul, jeden wielki haul, więc on trochę czekał w opakowaniu i tak naprawdę nie za dużo go używałam, ale muszę Wam powiedzieć, że strasznie za nim tęsknię. To jest dla mnie taka kwintesencja pięknego, zimowego dnia, gdzie czuć drzewność, wetywerię, gdzie czuć figę, gdzie to wszystko jest połączone tak dosyć naturalnie, bardzo zielono. Niektórzy powiedzą, że jest to zapach również letni, ponieważ mam wrażenie, że jednak momentami on ma w sobie jakiś taki chłód, ale ja jednak, jak go dostałam, w styczniu było jeszcze zimno, jak go nosiłam, to mam wrażenie, że on piękniej się po prostu na mnie układał, kiedy były te niskie temperatury, a teraz on jest, o tej porze roku, on jest zbyt ostry. Jest dla mnie taki trochę jak Myth z Amouage, który miałam i poszedł w świat. Więc no nie pasuje mi ta wetyweria tu podana i ta zielona figa. Jest tutaj, z tego co wiem, też czarna herbata, kardamon. Kardamon tutaj jest zdecydowanie, dodaje takiej korzenności, ale generalnie na mnie się układa bardzo silnie też drzewnie. I wcześniej miałam takie wrażenie, że to jest taki zapach strasznie mocno balsamiczny, ale w ogóle teraz nie. Ja go totalnie inaczej odbieram. I czekam właśnie na tę zimę i tę jesień, żeby sprawdzić, czy to jednak od temperatury zależy, co ja w nim wyczuwam, bo muszę przyznać, że przy trochę wyższych temperaturach ja wyczuwam bardziej tę figę z czarną herbatą i nie pasuje mi to. To znaczy ta czarna herbata i ta figa tu podana, no nie wiem, jest tu jakby dysonans, nie ta pora roku, nie czuję się w tym komfortowo ani na miejscu. Więc czekam mimo wszystko na zimę, bo moim zdaniem najlepiej się w nim czuję. No i stęskniłam się za nim bardzo, także BDK Gris Charnel. Och kurczę, a ten zapach to jest marzenie, żeby go poużywać jesienią i zimą, ale właśnie chyba bardziej jesienią. Dlatego, że zima to już jest taki okres, kiedy trochę jesteśmy bardziej zmęczeni, a jesień, mam wrażenie, że jak wchodzimy w jesień, każdy ma inaczej,
ale ja jak wchodzę w jesień, to się cieszę, że nastała nowa pora roku, która jest taka trochę przejściowa, która z kolei jest taka do książki, do już bardziej koca, ale jeszcze nie jest tak zimno, jeszcze można wyjść na wspaniały spacer i czerpać z tego przyjemność. A ponieważ ten zapach Aqua Allegory i Guerlaina Absolute Queer Intense to jest zapach konkretnego pomieszczenia, zapach skórzano-drzewny, może zimą odkryję jeszcze coś w nim innego, może wyczuję też właśnie, on w ogóle to jest zapach, który przywodzi mi właśnie czytanie książek, siedzenie w takim dużym skórzanym fotelu, ten zapach tego wszystkiego, te świece wszędzie, w każdym punkcie w domu rozpalone, które ja swoją drogą kocham i ubóstwiam, tęsknię za świecami trochę. To jest w ogóle śmieszne mówić, że się tęskni za jakąś porą roku, która jest taką porą dosyć wilgotną, ale ponieważ lato mnie przyzwyczaiło do tej wilgoci, to już wolę wiedzieć, że jest jesień, niż żyć w łudzie, że mamy lato, które nie do końca jest letnie, nie? Także tęsknię za tym takim cozy dniem, z tym zapachem. Bardzo chcę go wypróbować jesienią i na 100% to zrobię. A to jest propozycja dla tylko i wyłącznie silnych charakterów, dla ludzi o mocnych nerwach, bo chodzi o Franceskę Bianchę i The Lover's Tale. Jeżeli ktoś nigdy nie wąchał Franceski Bianchi, to myślę, że pierwsze uderzenie mogłoby go wręcz zabić. Ona robi takie ekstrakty, które po jednej kropelce utrzymują się 4 dni. Mam takie wrażenie. Chociaż nie było tak, żebym się nie myła 4 dni. Ale włosów nie myłam raz 4 dni. No właśnie. Ja czekam na ten zapach. Ja czekam na tę gęstość, która we mnie coś obudzi jesienią. W ogóle on jest tak skórzanie gęste, bo tego się nawet, to jest taki po prostu ekstrakt, który czujecie, to tak jakby ileś kropli olejków różnych ze sobą zmieszać i czujecie, jak to aż cieknie wręcz. Jesienią wydaje mi się, że pobudzi nowe jakieś doznania, że to będzie przygoda, że to będzie też otulacz, że to będzie inne po prostu, że da mi to, czego ja jesienią potrzebuję. To nie jest jednak zapach letni, można go użyć, ale jest zbyt ciężki, taki aż oblepiający olejem, wręcz tą ekstraktowością skórzaną. Także ten zapach jest piękny, ale ja na jesień nie mogę się go doczekać. Ten zapach lubię o każdej porze roku, ale na pewno nie w upały, nie w 30-stopniowe upały. Mam na myśli Tkliwi Nihiliści 2. Słuchajcie, no ten zapach to jest jak taki ciepło-korzenno-tytoniowa historia, która wręcz moim zdaniem, tym jak się układa na ciele, wypisuje taką historię jesienną. Wyobraźcie sobie taki dzień, kiedy stoicie w kuchni, przyrządzacie jakąś pyszną, może szarlotkę, coś takiego, taki sernik, ciężkie takie ciasto, które ma Wam dodać wigoru i energii. Zrobiliście ten ciepły sernik i macie ochotę już go zjeść, jest już wieczór, więc zasiadacie na swojej ukochanej kanapie czy na ukochanym fotelu, bierzecie kocyk, te ciasto, przepyszną, korzenną herbatę i palicie fajkę wodną. Ja akurat papierosów nie uznaję, fajka wodna może być. I teraz wyobraźcie sobie te wszystkie aromaty, które się Wam tam przeplatają, tą całą historię tego wieczoru. Wręcz bierzecie też książkę do ręki albo ukochany serial i zatapiacie się w tym przepięknym wieczorze, takim tylko dla Was, totalnie przyjemnym. No dla mnie to jest taki zapach. Ja po prostu czuję wręcz to
Dlatego nie mogę się doczekać jesieni, kiedy będą te niższe temperatury, kiedy zapodam sobie taki właśnie wieczór i będę pachniała tkliwi nihiliści numer 2. Nie może tu zabraknąć zapachu, którego tak naprawdę w ogóle jeszcze nie używałam, oprócz tego, że go testowałam dawno temu, ale odkąd go mam, kupiłam go latem. No i od tamtej pory jakby nie używałam i tęskno mi do tego zapachu i bardzo chcę go użyć. Słuchajcie, Viol Seferi Insomnie. To jest zapach kawo-czekolady albo czekolado-kawy z wanilią. Ja czuję głównie to, jak po ułożeniu czujecie tę taką waniliowość. Nie wiem, czy czekolady, waniliowość, czy czego tam chcecie, ale waniliowość czujecie. I czekolado-kawę. Coś niesamowitego, jak ten zapach jest otulający, też przepyszny, taki bardzo silnie poprawiający humor. To jest taki totalny poprawiacz humoru. On Was nie będzie przenosił może do jakichś pomieszczeń jak niektóre, czy do jakichś momentów życiowych, ale to będzie zapach, który Wam będzie dodawał energii. Jednak czekolada i kawa, te zapachy nawet na nas już działają, nie mówiąc o tym, że faktycznie dobrze na nas wpływają, to zapachowo również. Ta ciemność tego zapachu mówi sama za siebie. Ten zapach, ja się nie mogę doczekać, żeby go użyć. Nie mogę się doczekać też, aby użyć zapachu, który kupiłam latem za namową perfumowej bajki Ani. Cześć Aniu, pozdrawiam Cię serdecznie, moje słoneczko. A mianowicie Les Candiu Oud Saffron. Słuchajcie, to jest zapach dosyć złożono-dziwaczny. On generalnie latem dobrze brzmi, ale przydusza troszeczkę. Tu jest ud dymny, a oprócz tego, że ten ud jest taki dymny, to jest tu coś, co powala na łopatki, moim skromnym zdaniem. Powiedzieć Wam co? Tu jest metaliczność, którą ja wyczuwam. W ogóle zapach bardzo, tak jak się układa, przypomina mi początek Maison Crivelli Oud Maracuja. Tylko że tam jest jakaś taka nuta niedosładzająca, ale gdzieś tam krąży jakaś taka dodatkowa nuta, która troszeczkę tę dymność zapachu ułagadza. Natomiast tu nie ma nic, co ułagadza i mam wrażenie, że ta dymność przez to jest taka metaliczna. Moje wrażenie tego zapachu jest bardzo chłodne i czasami jesienią ma się ochotę na coś, co nie będzie nas otulało, tylko co będzie nas energetyzowało. I moim zdaniem to jest tego typu zapach, pod warunkiem, że lubicie taką dymną udowość, bo to nie jest ud taki drzewny. Też z drugiej strony to jest właśnie taki szafran przeze mnie odczytywany skórzanie, ale znowu ta skóra to nie jest taka miękka skóra fotela, torebki, tylko właśnie bardziej metaliczna, która ma bardzo dużo jakichś klamr. Zapach. To jest po prostu moje marzenie i jak tylko przyjdą niższe temperatury, uwierzcie mi, że ten zapach pójdzie w ruch. To nie jest oczywisty zapach. Ten zapach to jest też stosunkowo moja nowość, jak wiecie. I to jest Nirvana Bourbon z Elizabeth James. Co Wam przypomina ta butelka? Bo mi przypomina taki design niektórych mebli z lat 90., ale przypomina mi też taki wystrój starych apartamentowców w Stanach w stylu old money. Ta butelka bardzo mi to przypomina i szczerze zapach, nie wiem, czy można go nazwać typowym zapachem old money. Raczej
No różnie można do tego podejść. Może powiem tak. Jeżeli szukacie wanilii, która Was trochę poszczypie, która trochę będzie korzenna, przyprawowa, która nie będzie oczywista, nie będzie spożywcza, nie będzie gładka, nie będzie sensualna, ale będzie taka zadziorna, to jest coś dla Was. Jeżeli lubiliście lub lubicie żel pod prysznic Yves Rocher, tam to się nazywa chyba Vanilla Bourbon, i szukaliście czegoś w perfumach, co właśnie ten żel Wam zastąpi i będziecie to mogli nosić cały dzień, to jest ten zapach. Tu są dosłownie 3 składniki i za tę korzenność prawdopodobnie za tę korzenność odpowiada prawdopodobnie drzewo, dąb. Tu się wręcz czuje, słuchajcie, pieprzność tej wanilii. Niesamowity jest ten zapach. Uważam, że naprawdę wart zainteresowania, tym bardziej, że to jest tanioszka, według mnie tanioszka. No nie kosztuje to miliona monet, wygląda totalnie luksusowo, mega, naprawdę, sam zapach w sobie, ja się nie mogę doczekać, żeby jesienią go uruchomić, bo on właśnie łączy wiele światów, czyli tą taką słodkość przyprawową, mocną, skrzącą, konkretną. No, ja się nie mogę doczekać, żeby użyć tego zapachu. A jeżeli już mówimy o przyprawach i o korzenności swoistej i o ciepłocie, ale też może takiej nie do końca, to Kenzo Jungle L'Elephant. To jest po prostu zapach petarda. Naprawdę i cały czas się nosiłam, żeby go w końcu kupić, bo ciągle jest coś, ale w końcu się zdecydowałam i myślę, że tej jesieni to ja nie pożałuję, że ten zapach kupiłam. I o dziwo, dla mnie to nie jest otulacz. Za taki otulający uznałabym Duna bardziej, chociaż jest suchym zapachem, więc też ciężko go nazwać otulaczem. Ale tego też nie do końca, dlatego że ta korzenność, mimo że no to jest określane jako ciepła korzenność, bo to też nie jest zapach aromatyczny. Tu bardzo czuć jakieś historie goździkowe, kminowe, tego typu. Ja to czuję bardzo silnie, te przyprawy, że ostatnio dużo ich używam, bo też sporo jem kapusty, którą ubóstwiam. Goździki do herbaty ubóstwiam. No to właśnie czuję bezpośrednio to, ale mimo wszystko nie ma to takiego 100% wydźwięku otulającego. I dla mnie większym otulaczem jest właśnie Elizabeth niż to. Ja tu wręcz czuję jakiś delikatny chłód tych przypraw, ale to jest coś, ja po prostu, ja nie mogę, ja muszę ten zapach użyć jesienią. To nie jest dla mnie słodki zapach w moim rozumieniu słodkości. Właśnie dla mnie to jest takie pogranicze ciepło-korzenności ze świeżo-korzennością. Rozumiecie, o co chodzi? Wydaje mi się, że sprawdzi mi się idealnie. Ja w ogóle zakochana jestem w tym zapachu, więc ja tylko czekam, żeby go użyć. A ten zapach, to myślę, że będzie petardą jesienną, może nawet bardziej zimową, ale ja go wyciągnę chyba już na jesień, a może na przełom jesieni i zimy, a może jesieni nie będzie tak jak lata nie było i będzie od razu zima. Wyplułam przez lewe ramię. Chodzi o Imaginary Authors, The Cobra and the Canary. Nic dodać, nic ująć. To jest zapach pomiędzy Queer Intense a The Lover's Tale. To jest takie mocowo nawet pomiędzy. To jest, jak już Wam wielokrotnie mówiłam, zapach zaskakujący. Mi jego początek nie przeszkadza, ale zrozumiem, jeżeli komuś przeszkadza. I wydaje mi się, że ten zapaszek to będzie petardziątko właśnie na moją ukochaną jesień. Czyli to, jak ja sobie wyobrażam te moje dni jesienne. Dosyć uroczo, z książką, być może jakąś
otulającą ręku, a z kocem to już na 100%. Także to jest zapach, na który czekam. I ostatni zapach, na który czekam z utęsknieniem. I to naprawdę, chociaż to nie jest ostatni, bo są też jeszcze inne, ale dobra, powiedzmy. To jest Franck Bouclet Cashmere. To jest zapach do swetra. Zamierzam jesienią nosić swetry. A może nie? Ale coś swetropodobnego. I on po prostu będzie idealny. To jest taki zapach ambrowy, ale właśnie bardzo kojarzący się z ciuchami, ze swetrem. On jest tak fajnie zrobiony, że wręcz czuć jakąś taką tkaninowość w tym zapachu. I ja nie wiem, ja się w nim czuję fenomenalnie. Ja momentami, ta słodycz, która tutaj gdzieś tam krąży, to jest właśnie taka słodycz ambrowa. To jest taki zapach też korzenny, ciepłokorzenny, tu czuć przyprawowość. Ale to wszystko zmieszane jest tak super zrobione, że macie wrażenie takiego ciepłego, grubego swetra. No coś niesamowitego. Dla mnie petarda, jesienny zapach. Ja go testowałam zresztą też jesienią. Ja pamiętam, że on zrobił na mnie ogromne wrażenie. A jak go nakładałam w takie wyższe temperatury, to w ogóle jakby on ginie. On nie daje tego efektu. To nie jest to. To jest w ogóle zapach, który naprawdę tylko chyba jesienią i zimą do swetra należałoby nosić. Jest piękny. No i tyle, słuchajcie. To by było kilka zapachów z mojej kolekcji, za którymi tęsknię i których pragnę już użyć na tę jesień. Nie myślcie sobie, że ja nie lubię lata, bo ja się latem urodziłam, więc ja generalnie mam to w genotypie. Ale ja lubię cozy dni. No i to mnie gubi. A te zapachy dają mi wszystko. I cozy dni, i energię. Zależy, na co mam danego dnia ochotę. Dajcie znać, na które zapachy Wy bardzo mocno już czekacie. W takim sensie, że tak stęskniliście, że modlicie się wręcz o te niższe temperatury. Dajcie znać. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i buziaczki, kochani. Pa, pa!